No hej, witajcie na kanale EV Repair, kanale, na którym chcę Wam pokazać, zresztą już od 5 lat, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. W dzisiejszym odcinku rozprawię się z kolejnym przedziałem cenowym na Otomoto 80-120 tysięcy. Mówimy oczywiście o samochodach elektrycznych, używanych, nieuszkodzonych, także oglądajcie. No i muszę Wam powiedzieć, że tutaj zacieram ręce, bo w tej kategorii cenowej akurat bardzo mocno dominuje Tesla. Mamy 79 ogłoszeń Tesli ogółem, z czego aż 54 to Tesla Model 3 w wielu wariantach, także mogę dzisiaj rozwinąć skrzydła w kontekście tego, co jest warte Waszej uwagi. Ogólnie w tym segmencie, pośród Tesli, które się znajdują w tym segmencie cenowym, najwięcej znajduje się Tesla Model 3, na drugim miejscu jest Tesla Model S w różnych wariantach, Tesla Model X1 i Tesla Model Y1, co mnie akurat dziwi, bo wydaje mi się, że Tesla Model Y dosyć szybko zmierza w stronę tego segmentu cenowego, a pewnie ją niebawem tam zobaczymy w większych ilościach. I teraz zacznijmy od Tesla Model 3. Zresztą jedziemy w tej chwili Tesla Model 3 z naszego projektu Phoenix. Jest to Tesla Model 3 SR Plus z 2019 roku z malutkim przebiegiem 36 tysięcy kilometrów, którą teraz testuję, bo doszedłem do wniosku, że jest to świetny samochód właśnie w tym segmencie cenowym, a nawet i w tym wcześniejszym, jako pierwszy samochód, jako samochód na krótkie dojazdy, a i patrząc na zużycie energii elektrycznej, nawet i może na dłuższe trasy. Ja sobie teraz zobaczę, ile wychodzi mi na tą chwilę. Niestety jest to nasz samochód służbowy i chłopaki jak nim jeżdżą, to potrafią nadepnąć. Zaraz, podróże. Gdzie podróże są? 160 kWh, przepraszam, 16 kWh na 100 km, to jest mój wynik, ale schodziłem już spokojnie tam na jakichś dystansach do 20 km, nawet i w okolice 13,5 kWh. Znam takie osoby jak właśnie Marek, Petrolhead, które potrafią wykręcić jeszcze lepsze wyniki, ale on ma taką specyficzną wersję z końca 20 roku, która ma jeszcze przedliftową budę, ale już ma pompę ciepła, także jest jeszcze bardziej wydajna energetycznie. O, przepraszam. Wiem, że mi tutaj upominacie często, że się jąkam, no ale niestety taka moja wada. No i lecimy teraz z tą Teslą Model 3. Tutaj mamy w zasadzie, w tym segmencie cenowym mamy dostępne wszystkie warianty. Czyli mamy przedliftowe Tesle z małą baterią, takie jak ta. Mamy long range i przedliftowe i poliftowe. Mamy nawet Tesla Model 3 Performance, także jest w czym wybierać. I tutaj tak naprawdę zależy to tylko i wyłącznie od Waszego budżetu i tego, czego poszukujecie. De facto Tesla Model 3 Standard Range Plus zaczynają się już takie gotowe do jazdy. Oczywiście nie wiemy nic na ich temat stanu technicznego. Zaczynają się mniej więcej od 50 tysięcy, kończą się w okolicach 89 tysięcy. I to jest samochód, który ostatnio dosyć mocno zaprząta moje myśli, bo jest to często wybierany samochód przez naszych klientów. Jest to samochód budżetowy, ekonomiczny, do tego bardzo trwały. Bo mamy tutaj do dyspozycji z tyłu silnik Performance, który zapewnia nam jednak całkiem przyzwoite przyspieszenie. Mamy baterię, która po takim przebiegu wciąż wykazuje niezłe, bo te samochody mają przebiegi tak liczone od mniej więcej, mówię o realnych samochodach, które jeździły, bo ten samochód akurat miał inną historię. Przebiegi od 80 do tam powiedzmy maksymalnie 200 tysięcy kilometrów. Oczywiście zdarzają się przypadki skrajne i w tą. I ten samochód wykazuje niedużą degradację. Myśmy badali baterię w wielu takich przypadkach i tam najgorsza degradacja, jaką udało nam się znaleźć, to było chyba poziom baterii, czy tam poziom degradacji 15%, czyli użyteczna energia z baterii to było 80% tej energii do wykorzystania, 85% przepraszam. No i to ciągle stanowi o tym, że ten samochód jest w stanie pokonać do 300 km bez większego problemu. Przy tym zużyciu wydaje mi się, że ten samochód jest bardzo ciekawą opcją. Znowu, będę to testował, będzie na ten temat osobny film. I teraz tak, Tesla Model 3 jest pierwszym samochodem Tesli, który był produkowany fabrycznie, czyli jest to samochód, który był produkowany w dużych ilościach i jest nadal produkowany w dużych ilościach, w zmienionej nieco wersji, ale bardzo dużo elementów współdzieli z tą Teslą, którą teraz jedziemy. Jest to samochód dopracowany względem swoich wcześniejszych modeli Tesli, takich jak Roadster oczywiście, czy Tesla Model S czy X, z bardzo powtarzalnymi częściami, z bardzo dużą dostępnością części, z gigantyczną dostępnością części w aftermarkecie. To nie było prawdą objawioną 3-4 lata temu. W tej chwili tak naprawdę wszystko, łącznie z elementami karoserii, a nawet z dużą częścią elementów wnętrza czy plastików, jesteśmy w stanie kupić w aftermarkecie. Te elementy oczywiście nie będą idealnie spasowane i tutaj Wiktoria Wam później pokaże naszego Phoenixa, bo naszego Phoenixa staramy się maksymalnie utrzymać w takim stanie, żeby pokazać też po kolorze części, które części zostały wymienione na części aftermarketowe, czyli wspomnę zamienniki. No i one
Szczególnie te tańsze zamienniki oczywiście raz, że nie są zawsze wykonane z tych samych materiałów, tam gdzie powinno być aluminium, na przykład mamy stal, a dodatkowo spasowanie tych elementów pozostawia wiele do życzenia, ale musimy pamiętać, że mówimy o samochodzie ultrabudżetowym jak na elektryka, więc tutaj to, czy będziemy mieli szparę tak jak w Tesli centymetrową, czy tutaj akurat dwucentymetrową, moim zdaniem nie robi aż takiej wielkiej różnicy, jak to, żeby ten samochód dalej był dla nas po prostu ekonomiczny. Dodatkowo oczywiście szyby. Naprawdę dużo elementów możemy kupić w aftermarkecie. Te samochody są łatwe w naprawie, części jest dużo, a dodatkowo w stosunku do tego, co pamiętamy z Tesla Model S, znacznie rzadziej się psują. Ponadto w tym segmencie cenowym, Wiktoria Wam to pokaże też na wykresach, mamy po prostu szerokie portfolio. I możecie też oczywiście kupić Tesla Model 3 Long Range, czy Tesla Model 3 Performance. Tesla Model 3 Performance w tym budżecie to jest samochód, który dokopie każdemu spaliniakowi. Jest mało samochodów spalinowych, mówię tu nawet o supercarach, które są w stanie wyciągnąć takie wyniki jak nawet przedliftowa Tesla Model 3, która z tego co pamiętam dochodziła w 3,3 do setki i miała fajne tryby, czyli na przykład tryb driftu, tryb torowy, ogólnie tryb torowy, w którym znajdował się tryb driftu, w którym można tym samochodem normalnie driftować, co myśmy zresztą robili. Więc jest to niesamowity fankar, a dodatkowo jest to samochód, który ja na przykład z Patrycją, panią prezes, przejechałem z Polski do Hiszpanii z powrotem i była to bardzo fajna podróż, a przebiegi, te odległości, które przejeżdżaliśmy tym samochodem, bo przypominam, że Tesla Model 3 Performance jest tożsama w kontekście bateryjnym do Tesla Model 3 Long Range. Jeżeli jedziemy normalnie, to ten samochód jest w stanie spokojnie powyżej 400 km przejechać. Więc te przebiegi pomiędzy ładowaniami były tak długie, że nawet czasami specjalnie się zatrzymywaliśmy, żeby użyć naszym potrzebom fizjologicznym, bo nie byliśmy w stanie wytrzymać. Znaczy ja nie byłem w stanie wytrzymać, tu powiem to jasno i wyraźnie. Więc Tesla Model 3, bardzo dobry samochód, super samochód jak na pierwsze auto elektryczne. Gdybym ja miał takie wybory wtedy, kiedy ja swój pierwszy samochód kupowałem, czy tam nawet drugi, to na pewno kupiłbym Tesla Model 3, a nie Peugeota Iona czy Nissana Leafa, mimo iż wciąż bardzo lubię te samochody. Mało tego, w mojej rodzinie wciąż jeździ jeden z trojaczków, jako taki samochód dla mojego syna. Natomiast teraz, gdybym miał wybierać, to szukałbym w tym budżecie raczej Tesla Model 3 SR+, może ewentualnie bym się pokusił na Long Range. I dlaczego ja tutaj teraz nie promuję bardzo Long Range'a w tym całym zestawieniu? Dlatego, że Long Range jest wydatnie droższy, niekoniecznie będzie samochodem w lepszym stanie, bo SR Plusy są troszeczkę inaczej używane. Jeżeli jest to samochód, który był w użytku cywilnym, czy tam u osoby prywatnej, to był samochód raczej na krótkie dojazdy. Więc będzie prawdopodobnie mniej zniszczony. A dodatkowo przy obecnym zagęszczeniu sieci ładowania, szczególnie w zachodniej Europie, taka Tesla Model 3 SR Plus moim zdaniem będzie adekwatnym lub nawet lepszym wyborem ze względu na niskie zużycie na przejazdy tam do 2-3 tysięcy kilometrów. Mam zamiar to sprawdzić nawet w tym tygodniu się wybieram, mam nadzieję, uda mi się pojechać tym samochodem do Czech, będę zwiedzał południowe Czechy, czyli sumarycznie zrobię parę tysięcy kilometrów, wyrobię sobie zdanie, oczywiście uczciwie się z Wami podzielę, moja teza na tą chwilę jest właśnie taka. No ale to nie zamyka tego całego portfolio Tesli w tym segmencie cenowym, mamy też dosyć sporo esek, też znowu w wielu wariantach i tutaj ja bym akurat promował jeden konkretny, charakterystyczny wariant Tesla Model S w rocznikach od 15 do 17 mniej więcej, a w szczególności 15-16, gdzie mamy Tesla Model S Dual Motor 85, czyli mamy 85 kWh baterię, mamy dwa małe silniki, mamy najlepszą, moim zdaniem, Tesla Model S z darmowym ładowaniem. Oczywiście jest jeszcze Tesla Model S90, ale to już jest biały kruk elektromobilności. Jak takiego traficie, to jesteście szczęściarzami. Mówię tutaj o Tesli Model S90D, czyli też dwa małe silniki, bateria 90 kWh, po lift, czyli po 16 roku, czyli tam końcówka 16, początek 17, z dożywotnim darmowym ładowaniem. Takich Tesli jest bardzo mało. To jest oczywiście duże szczęście coś takiego trafić. Dodatkowo mamy nowszą architekturę baterii, czyli też i szybsze ładowanie. Niestety te Tesla S-ki starsze, od 12 roku do 16 mniej więcej, a i też trochę późniejsze, mają problem z szybkim ładowaniem. One oczywiście wszystkie, nawet i te nowsze, ładują się poprzez adapter CCS, natomiast z prędkościami ładowania bywa różnie i niestety to trochę utrudnia jazdy na dłuższe dystanse, czy na takie podróże typu właśnie Hiszpania. Chociaż my, jak dobrze pamiętacie, naszą Teslą Model S i X-em też byliśmy w Hiszpanii i byliśmy Teslą Model S właśnie 85D. Przypominam, czerwona Kelly. Tutaj pewnie się pojawi przebitka. Nie będę się wypowiadał w temacie X-a, bo to jest odosobniony przypadek, jedna sztuka, więc podejrzewam, że nie jest to reprezentatywne. No i tak samo nie będę się wypowiadał na temat Tesla Model Y. Powiem tylko i ogólnie, że uważam, że bardzo niedługo
sporo Y znajdzie się w tym segmencie cenowym i wtedy to będzie bardzo ciekawy i łakomy kąsek, bo tak naprawdę Tesla Model Y wciąż moim zdaniem jest, nawet ta starsza oczywiście, wciąż moim zdaniem jest świetnym samochodem. Tesla Model Y w tym segmencie cenowym niebawem będzie stanowiła dosyć dużą część, będzie bardzo ciekawym wyborem, moim zdaniem najlepszym możliwym w tej górnej części tego pułapu cenowego. Samochodem bardzo wiarygodnym, bardzo sprawdzonym, wyprodukowanym w największych ilościach sztuk i oczywiście jeszcze lepiej dostosowanym do aftermarketu niż Tesla Model 3. Natomiast na tą chwilę jest on niewyraźnie reprezentowany w tym price poincie, czy tam w tym przedziale cenowym, więc nie będę o tym więcej mówił. Zajmiemy się tym samochodem pewnie w następnych przedziałach cenowych. Następną grupę takich samochodów, czy tam powiedzmy markę reprezentowaną bardzo mocno w tym segmencie stanowi Kia. I tutaj w zasadzie dwa modele, czyli Kia Eniro i Kia Soul. Kia Eniro akurat testowałem w nowszej wersji i nie jestem specjalnie zachwycony tym samochodem. Damy Wam też link do testu. Wydaje mi się, że ten samochód powinien raczej znaleźć się w tym segmencie cenowym, tam gdzie znalazły się Nissan Leafy drugiej generacji, czyli do 80 tysięcy. I w zasadzie tyle mogę na temat tego samochodu powiedzieć. Wybaczcie, ja ogólnie lubię Kię, znam niektóre modele Kii, na przykład Kia EV9 zrobiła na mnie bardzo pozytywne wrażenie, Kia EV6 zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie, natomiast Kia Eniro nie zrobiła na mnie dobrego wrażenia i niestety nie mogę się na jej temat wypowiedzieć dobrze. Mogę powiedzieć tylko tyle, że te samochody ogólnie mają tendencję do żywotności bardzo długiej, nie psują się ponadnormatywnie, bardzo rzadko odwiedzają nasze warsztaty te samochody, także jeżeli byście się zdecydowali na Kia Eniro, no to przynajmniej na pewno w pakiecie dostaniecie w miarę dobrą wiarygodność i wytrzymałość tego samochodu. Tak poza tym niewiele mogę na ten temat powiedzieć, jeszcze mniej mogę powiedzieć na temat Kia i Soul. Mieliśmy parę tych samochodów u siebie. Dla mnie te samochody są mało reprezentatywne dla elektromobilności w koreańskim wydaniu. Myślę, że tutaj raczej szukałbym odzwierciedlenia ich możliwości technologicznych w takich samochodach jak Kia EV9, w takich samochodach jak Ioniq 5, Ioniq 6, mówię tu o Hyundaiu. Oczywiście to są samochody tożsame z Kią, więc tutaj bym poszukiwał tej rzeczywistej mocy sprawczej, dlatego przechodzę do następnego samochodu. Dodam tylko, że Kii ogólnie było 42 sztuki. Następnym w naszym zestawieniu jest BMW i3. No BMW i3 praktycznie okupuje już wszystkie trzy segmenty cenowe, więc nie będę się po raz kolejny powtarzał. Jest to na pewno reminiscencja dużo młodszych modeli. BMW i3 jako jeden z nielicznych elektryków bardzo trzyma cenę. BMW i3 mi się podoba, natomiast chyba nie dałbym takich pieniędzy za BMW i3. To jest fajny samochód, mały samochód. Myślę, że w segmentach wcześniejszych cenowych ta cena świetnie oddaje to, co ten samochód oferuje. Natomiast już powyżej 80 tysięcy za BMW i3 wydaje mi się wygórowaną ceną. Odsyłam Was do wcześniejszych materiałów na temat tego, jaki jest ten samochód, jak jest wiarygodny, kto się nim zajmuje. Przypominam, że nasz warsztat w Poznaniu specjalizuje się w BMW. Natomiast nie będę dłużej o tym mówił, szczególnie, że mamy jeszcze, tym razem zajmę się czwartym jeszcze miejscem. Dodam tylko, że BMW i3 jest 30 sztuk i jak dla mnie powyżej 80 tysięcy to jest troszeczkę wygórowana cena. Lecimy dalej. Następną pozycję w tym ogłoszeniu, czyli czwartą, ostatnią, na którą będę się znęcał, czyli będę trochę więcej starał się na ten temat opowiedzieć, jest Volkswagen. Volkswagena mamy 24 ogłoszenia, króluje ID3. Oprócz tego mamy też parę ID4, jedną ID5, znowu traktuję to dosyć wyjątkowo, tak jak tego X-a w segmencie testy, więc nie będę się tym zajmował. ID3, ID4, samochody sprawdzone. Wydaje mi się, że w przypadku ID3 górny pułap tutaj tego segmentu cenowego to jest trochę wygórowana cena jak za ten samochód. Samochód jest to dobry elektryk z fajną, łatwo naprawialną baterią, z w miarę dobrym silnikiem, niestety troszeczkę beznadziejnie i śrubowo w cudzysłowie poskładanym. Odsyłam Was tutaj do materiału Santiago Munro na temat właśnie tego, jak jest skręcony inwerter w Volkswagenie. Dam Wam tutaj na dole linka. Natomiast jest to wciąż niemiecka technologia, samochód wykonany dobrze, wygodny, aczkolwiek w ID3 pamiętam, jak testowałem, dosyć mocno było słychać dźwięki zewnętrzne. Tak w ID4 już wyglądało to trochę lepiej. Obydwa samochody są wygodne, ID4 jest bardzo wygodny i wydaje mi się, że z ID4 taka cena w okolicach 100 tysięcy to już jest dobra cena i jeżeli ktoś by rozpatrywał tą technologię, to oczywiście jak najbardziej jest to adekwatne, z tym, że
Pamiętajcie o tym, że mamy do czynienia z samochodami mocno zacofanymi technologicznie. Od strony infotainmentu i zbudowanymi nie na bazie tej technologii, którą de facto wdrożyła Tesla w automotive, czyli SDV. Mówimy tutaj o Software Defined Vehicle, czyli o czymś, o takiej technologii, która mówi, że samochód jest definiowany poprzez główny komputer i oprogramowanie i reszta jest jakby dokładana do niego na bazie oczekiwań użytkownika, a nie jest to zbiór zewnętrznych komputerów i sterowników innych producentów włożony w jakąś, no może niekoniecznie przypadkową, ale w jakąś tam budę. I Volkswagen niestety dopiero wychodzi z tego z tych swoich pierwocin i tej zależności od niemieckich producentów komponentów sterujących, takich jak Bosch. Ja oczywiście nie mam nic przeciwko Boschowi, nie mam nic przeciwko temu, co ludzie robią i byłbym daleki, żeby stygmatyzować czy piętnować Niemców, bo my Polacy w tym segmencie nie osiągnęliśmy zbyt wiele, więc na pewno możemy się nauczyć. Natomiast musimy pamiętać, że to podejście zostało w pewnym sensie zdegradowane. Nie chcę powiedzieć, że ośmieszone, ale na pewno wychodzi już z użycia właśnie między innymi dzięki Tesli i temu, co Tesla wprowadziła do motoryzacji. I to widać też w chińskim podejściu chińskich producentów, jak chociażby Xpenga, z którym mieliśmy do czynienia. Abstrahując od tych głębokich, w cudzysłowie, wywodów, ID3 i ID4 samochody wiarygodne, nie psujące się za często. Jest do nich oprogramowanie. Volkswagen wraz ze wprowadzeniem Sermi dopuścił też możliwość dorabiania kluczyków i wielu innych rzeczy związanych z tymi samochodami, więc możemy je swobodnie, tak my, jak i na przykład chociażby nasz serwis w Rybniku, czy w zasadzie wszystkie nasze już teraz serwisy, możemy te samochody serwisować i są to na pewno wiarygodne, fajne wozidełka na miasto i w jakieś krótsze trasy. Mamy tutaj dużo innych samochodów. Ja już nie będę na ich temat się wywodził. W tym segmencie wydaje mi się, że jednak Tesla jest naprawdę i zdecydowanie najlepszym wyborem, jeżeli chodzi o te pieniądze i to, co dostajemy. Ja już nie wspomnę na przykład o autopilocie, ale to już kwestia, będziecie sprawdzać konfigurację takiej Tesli, to musicie dobrze sprawdzić, co ten samochód w sobie ma, bo możecie na przykład trafić wersję z pilotem wersji 2.5, no i na przykład nie będziecie mieli rozpoznawania świateł. Dla kogoś to jest ważne, dla kogoś nie. Niektórzy zwracają na to uwagę, także zwracajcie uwagę na szczegóły. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to oczywiście zapraszamy do nas. Możemy dużo informacji dla Was sprawdzić. No cóż, na końcu materiału Wiktoria pokaże Wam cały wykres. Ja dziękuję Wam za oglądanie, lajkowanie, subskrybowanie i serdecznie zapraszam do dalszego wspierania naszego kanału, bo bez Was nas by nie było. Trzymajcie się, cześć!